Cześć, dzisiaj pokażę Wam dwa headsety od marki EXA. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Star Engine Pro oraz Mako BT. Natomiast na początek kilka słów, co to są za słuchawki. To słuchawki, które działają i poprzez dołączonego do zestawu dongla i poprzez Bluetooth. Mają bardzo niskie opóźnienie poniżej 30 milisekund i kompatybilne są z PC-tami, jak i z konsolami. Ale oczywiście do Xboxa bezprzewodowo nie podłączymy, dlatego tutaj trzeba użyć kabla i podłączyć do pada. Wtedy działają przewodowo. Mamy RGB 50 mm przetworniki, 3 tryby połączenia i uniwersalność. Mamy także pozostałe cechy, natomiast słuchawki o nazwie Star Engine oferują dostęp do dźwięku wirtualnego 7.1, technologią Voice Pure ENC, czyli redukcję zakłóceń z mikrofonu. Też sobie oba mikrofony zaraz przetestujemy. No i mamy też kompatybilność z wieloma platformami, futurystyczny wygląd, dobrej jakości przetworniki, wieloplatformowość i z tyłu ponownie więcej informacji. Tutaj przetworniki również mają 50 mm. Zawartość opakowania w Mako BT mamy taki Quick Start Guide, informacje, instrukcje obsługi. Mamy dongiel, który jest dwuczęściowy, czyli mamy USB-C i pełne USB, czyli to jest tylko taki adapter, a tak naprawdę właściwy dongiel jest tutaj. Możemy użyć też do urządzeń mobilnych. Przewód USB-C na mini jack, czyli do podłączenia chociażby do pada od Xboxa czy PlayStation, 1,80 m długości. Półmetrowy przewodzik do ładowania USB na USB typu C. No i słuchawki mają odpinany mikrofon, który należy sobie tutaj wczepić. Mikrofon jest elastyczny, możemy go doginać. Jeśli chodzi o żywotność na jednym ładowaniu, to bez światełek poprzez Bluetooth jest to do 80 godzin, więc sporo, a na donglu jakieś 50 godzin. Dlatego myślę, że warto używać bez światełek. No i sam headset. Mamy pałąk górny obszyty dobrej jakości ekoskórą. Od spodu miękko. Metalowe prowadnice, dużo elementów matowych, co osobiście mi się podoba. Matowe obudowy przetworników, ruchomość na zawiasach. Słuchawki dość mocno się rozciągają, można je także wyginać, czyli są elastyczne, wytrzymałe. Mamy tutaj całkiem porządne pady, przyjemna w dotyku ekoskóra, mięciutkie wypełnienie. Jak jest z miejscem we wnętrzu, na wysokość jest to 65 mm, na szerokość 45, a na głębokość 18 mm i powiem Wam, że moje uszy tutaj mieściły się bez żadnego problemu. Widzimy też na słuchawce cały panel sterowania, czyli mamy mikrofon, potem zasilanie USB typu C, przełącznik 2.4 na Bluetooth, potencjometr w postaci takiego nieco wystającego suwaka, następnie włącznik, wyłącznik, dodatkowy przycisk, którym zarządzamy wyłączeniem mikrofonu czy wyłączeniem światełek. Tak więc sterowanie dość proste, wszystko wygląda tutaj naprawdę nieźle. Drugi zestaw, czyli słuchawki Star Engine. Dodatkowo mamy tutaj woreczek do przechowywania słuchawek. Nie zabrakło Quick Start Guide'u i instrukcji. I mamy też cały zestaw okablowania. Oba kabelki mają po 1,80 m i jest to kabel USB-C na mini jack, czyli też taki do konsol i główny przewód zasilający USB-C na USB-C. Czyli na przykład do smartfona. Jeśli macie w obudowie USB-C też możecie użyć, a jak nie macie, to macie adapter, który Wam z tego kabla zrobi USB standardowe i to ma jeszcze 20 cm. Jest też wyjmowany mikrofon i także w te słuchawki mikrofon musimy sobie po prostu wpiąć. Ponownie jest elastyczny, dogina się i patrząc po kolei mamy logo EXA, zielone obszycia, bardzo dobrej jakości ekoskóra, od spodu miękko, ponownie metalowe prowadnice. Słuchawki elastyczne, wytrzymałe. Można tutaj 8 z nich wyginać, nic się nie dzieje. Metalowe zaczepy, matowe obudowy, ponownie duże wnętrza. Na wysokość w najwyższym miejscu też 65 mm, ale tak niecałe 65 i na szerokość też 45. Natomiast te pady są głębsze, bo jest to 28 mm. Ponownie miła w dotyku ekoskóra, solidne, wypełnienie jest tego dużo, tak więc powinniśmy mieć też niezłe wygłuszenie pasywne. No i ponownie panel sterowania, gdzie mamy mikrofon, zasilanie, przełącznik trybów i wyłącznik mikrofonu w postaci przycisku, który jest wciskany lub wyciskany. I mamy potencjometr regulacji głośności. Tak więc też to tutaj wygląda naprawdę nieźle. Zielone elementy, zielone kabelki, wszystko matowe, elegancko to tutaj wygląda. No i czas na ważenia oraz przymiarki. Na początek Mako BT i waga słuchawek
314 gramów według mojej wagi i headset Star Engine, który wydaje się być nieco bardziej masywny. Mamy tutaj 331, więc tylko troszeczkę więcej. I zostajemy przy headsetie Star Engine, sprawdzamy jak na graczu o mniejszym rozmiarze głowy to wszystko się dopasowuje. Od przodu jest naprawdę dobrze, pełne przyleganie, mikrofon blisko ust. Patrząc od boku też tutaj wygląda to nieźle. Wycięcia w padach mamy anatomicznie skierowane tak, żeby jak najbardziej dopasowały się do ucha i od tyłu ponownie wygląda to bardzo dobrze. I teraz gracz o większym rozmiarze głowy. Też nie ma tutaj problemu, jeśli chodzi o przód. Mikrofon ponownie jest blisko ust. Od boku ponownie jest ok. I od tyłu jest też nieźle. Mamy takie tylko minimalne przerwy. I teraz Mako BT, mniejsza głowa. Bardzo dobre przyleganie przodem, mikrofon blisko ust. Od boku również poprawnie. Przesunięte całe obudowy nauszników, żeby lepiej dopasować się do ucha. I z tyłu perfekcyjne przyleganie. Bardzo dobrze. I ponownie powiększamy. Na graczu o większym rozmiarze głowy też wygląda to dobrze. Widok od boku i od tyłu pełne przyleganie. Tak więc można powiedzieć, że oba headsety są uniwersalne i dopasowały się bardzo dobrze. Tak więc coś już wiecie, przechodzimy dalej. Ok, bierzemy się za test mikrofonu. Słuchawki mam tutaj ustawione na 100%, jeśli chodzi o czułość samego mikrofonu. Tutaj mam też ustawione na EXA Mako 2,4 GHz i lecimy z testem. Tak więc to jest próbka ze słuchawek EXA Mako. I powiem Wam, że tutaj poziom tego dźwięku wydaje się być naprawdę wysoki. Czy ta jakość dźwięku jest też taka dobra? Ocencie sami. Natomiast jeśli odsunę mikrofon, no to niestety tracimy sporo czułości, więc musi on być dość blisko ust. Natomiast czy wtedy zbiera wybuchowe głoski? Jeśli tak, przydałoby się założyć jakąś gąbkę, a niestety ten model w zestawie takiej gąbeczki nie ma. Sprawdźmy jeszcze, jak poradzi sobie z hałasami, czyli włączam dźwięk odkurzacza. I tak to brzmi z mojego mikrofonu krawatowego. I wracamy na próbkę z tych słuchawek. Stwierdźcie, czy ta technologia eliminowania hałasów podczas używania mikrofonu faktycznie tutaj dobrze się sprawdza. Ok, będzie jeszcze drugie podejście, ponieważ ten dźwięk był nie do przyjęcia, za dużo wybuchowych głosek. Pożyczyłem gąbkę z drugich słuchawek i lecimy z testem. Tak więc to jest drugie podejście do testu. W tej chwili mam ten mikrofon jeszcze troszeczkę dalej odsunięty, więc wybuchowych głosek nie powinno być, ale troszeczkę go tutaj przysunę. Ok, i pomimo tego, że mam ten mikrofon tak blisko jak poprzednio, dźwięk nie będzie aż tak głośny, natomiast mam nadzieję, że udało się wyeliminować wybuchowe głoski. Jeszcze raz włączymy na chwilę hałasy. Ponownie mikrofon krawatowy i wracamy na próbkę z tych właśnie słuchawek. Ocencie, jak to wypadło w praktyce. Ok, tak naprawdę zalecana odległość przez producenta to jest od 5 do 7 cm. I teraz właśnie nagrywam dźwięk z odległości około 7 cm. No a w tym momencie mamy 5 cm, więc będzie odrobinkę głośniej. Natomiast jak to wypada w praktyce, czy są wybuchowe głoski, to już poddaję Waszej ocenie. Ok, stwierdziłem, że jak już mam te słuchawki, zróbmy jeszcze test poprzez Bluetooth, czemu nie? Tak więc to jest test słuchawek EXA Mako BT poprzez Bluetooth. I zauważcie, że tutaj ta jakość dźwięku, pomimo że nie mam już tej gąbki, bo ją zdjąłem, to jest zupełnie inna. Tak więc też tutaj nie wszystko zależy od samego mikrofonu, ale też od software'u, ponieważ w tej chwili nie korzystam z dodatkowych funkcji w słuchawkach, a działam bezpośrednio poprzez Bluetooth. I jeszcze raz trochę hałasów. Próbka z mojego mikrofonu krawatowego, a tak to brzmi z mikrofonu tych właśnie słuchawek. Stwierdzcie, czy było inaczej niż w poprzedniej próbce. Ok, jeszcze jedna próbka, ponieważ można też skorzystać poprzez mini jacka, więc zobaczmy. To jest test słuchawek EXA Mako BT. Próbka nagrywana poprzez mini jacka. Ok, i czas na słuchawki Star Engine. Ponownie mam 100% w systemie. Odpalam Audacity i będziemy sprawdzać, testować. Tym razem słuchawki na USB, czyli przewodowe. Lecimy. To jest test mikrofonu słuchawek EXA Star Engine Pro. No te słuchawki już na mikrofonie domyślnie mają założoną gąbkę, czyli te wybuchowe głoski powinny być eliminowane. Jeszcze go troszeczkę przybliżę. O właśnie, i zobaczmy, jak w tym momencie to będzie wypadać. Myślę, że jest nie najgorzej. Ponownie włączam hałasy z tabletu, próbka z mojego mikrofonu krawatowego i wracamy na próbkę z tego właśnie mikrofonu. Ocencie, czy cały czas mój głos jest na pierwszym planie, czy jest wyraźny, czy możecie bez problemu zrozumieć to, co mówię, a te hałasy nie są takie uciążliwe. Zróbmy sobie jeszcze jedną próbeczkę, ponieważ w tej chwili mam już włączony software, mamy opcję Mic ANC, więc zobaczmy, czy to coś zmienia. Odpalam próbkę,
cały czas 100% czułości. No i sprawdzamy. To jest ponowny test słuchawek EXA Star Engine Pro. Ponownie włączam hałasy, mikrofon krawatowy i wracamy na próbkę z tego mikrofonu. Stwierdźcie, czy tutaj coś się zmienia. Jeszcze za chwilkę wyłączę ten system redukcji. OK, system redukcji hałasów jest wyłączony. Stwierdźcie, jak jest teraz i włączam go ponownie teraz. I czy coś się zmieniło, ocencie sami. Wyłączam hałasy. Mamy drugą próbkę z tych słuchawek nagraną. Mamy też dostęp do equalizera. Dźwięk przestrzenny, który włączam klikiem, też możemy go sobie tutaj konfigurować. Dodatkowo posiadanie przez te słuchawki opcji dźwięku przestrzennego jest na pewno miłym dodatkiem i jest przydatne. OK, to jest test mikrofonu poprzez mini jack słuchawki EXA Star Engine Pro. Ocencie sobie, jak to by wypadało, jeśli na przykład użyjemy ich do konsoli, podłączając poprzez mini jacka do pada. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie. No i czas na wyrażenia dźwiękowe. Na początek słuchawki bezprzewodowe. Według mnie najlepiej wypadają przy łączności z donglem, gdzie jakość muzyki jest naprawdę niezła. Mamy wyraziste wokale, całkiem dobre basy, niezłe wygłuszenie otoczenia i oczywiście da się i poglądać filmy, i pograć w gry. Jakość dźwięku jest naprawdę ok. Biorąc pod uwagę też niewygórowaną cenę headsetu. Poprzez Bluetooth jakość dźwięku jest nadal niezła. Tutaj dużo też zależy od tego. Poprzez Bluetooth jakość dźwięku jest również niezła. Może odrobinkę lepiej wypada tryb na donglu, ale cały czas jest nieźle. No i sprawdziłem też przy łączności poprzez mini jack. Wtedy oczywiście dużo zależy od tego, do jakiej karty dźwiękowej podłączycie te słuchawki. Ja podłączyłem akurat do karty zewnętrznej na USB za około 120 zł Sound Blaster X G1 i również jakość dźwięku była naprawdę ok. I w przypadku headsetu Star Engine, czyli przewodowego, podłączając poprzez mini jacka, jakość dźwięku była również niezła, natomiast dźwięk był bardziej studyjny, czyli na przykład basy czy efekty specjalne nie były aż tak wyraziste, natomiast sama jakość dźwięku jak najbardziej w porządku. Natomiast te słuchawki są stworzone do pracy poprzez USB i to jest główna metoda łączności. Dźwięk od razu diametralnie się zmienia. Jest głośniejszy, bardziej wyrazisty i także dużo bardziej ocieplony, czyli te basy, te eksplozje są dużo bardziej głębokie, takie wibrujące. Dodatkowo mamy software, dzięki któremu łatwo możemy pozmieniać parametry, czyli na przykład jeszcze pogłębić bas, czy uwydatnić inne tony, a także mamy zakładkę z dźwiękiem Surround. Jeśli go włączymy do muzyki czy do słuchania podcastów, nie brzmi to dobrze, natomiast do gier, jak i do oglądania filmów, ten tryb sprawdza się naprawdę nieźle. No i przyleganie słuchawek było niezłe, wygłuszenie też ok. Natomiast jeśli chodzi o takie dopasowanie anatomiczne, to do mnie troszeczkę lepiej dopasowały się mimo wszystko słuchawki EXA Mako BT, ale to już tutaj jest kwestia indywidualna. Ok, podsumowując, jeśli chodzi o komfort, jakość wykonania, to jest nieźle. Mikrofony mogliście ocenić sami, natomiast odnośnie jakości dźwięku jest przyzwoicie, chociaż te headsety są dość tanie, więc nie ma co tutaj spodziewać się nie wiadomo jak dobrej jakości dźwięku. Natomiast gdybyście chcieli sprawdzić aktualne ceny i promocje, to macie je w linkach w opisie filmu. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za wsparcie, czyli łapka w górę. Warto napisać komentarz, udostępnić film oraz subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.